Cześć. Tęsknisz czasem za minionym sezonem? A może nie możesz doczekać się kolejnego? Ja znalazłem rozwiązanie. W tym filmie za niewielkie pieniądze pokażę jak... W tym filmie pokażę jak za niewielkie pieniądze przedłużyć sobie sezon motocyklowy i przetrwać tą motocyklową zimę. W miejscu, w którym jestem, sezon trwa praktycznie cały rok i coraz łatwiej nam się tutaj dostać z Polski. Przy okazji rozmowy o logistyce, o kosztach, sprawdzimy tę wypożyczoną przeze mnie Hondę. Jak ona się sprawuje w tym górzystym terenie, w tych zakrętach, czy sobie poradzi. Ta mała, zaledwie 500 cm Honda, gdzie koni ma ich zaledwie 48. Zobaczymy również przepiękne pejzaże, krajobrazy, przełęcze, doliny i góry, ocean. To wszystko w jednym filmie, podane jak takie całotygodniowe risotto przyprawione szczyptą atlantyckiej bryzy. Już teraz zmierzamy na Pico de Arero, najwyższy szczyt tej wyspy. Będziemy w Dolinie Zakonnic, czy też pod wodospadem Aniołów. Domyślasz się, gdzie jestem? Jeżeli nie, to za chwilę się domyślisz, ale wszystko po kolei. Każda podróż rozpoczyna się od pomysłu, potem są rozważania, planowania, podliczania, no i realizacja planu. Do jego realizacji potrzebować będziesz motocykla, ale wszystko od początku. Motocykl sugeruje zabukować sobie, siedząc jeszcze w domu przed wyjazdem, bo możesz się spotkać z sytuacją, że nie będzie w terminie, w którym tam będziesz, odpowiedniego motocykla dla Ciebie. A na co należy zwrócić szczególną uwagę? Mianowicie na to, jak długo posiadasz prawo jazdy, bo prawo jazdy posiadane krócej niż 3 lata uniemożliwi Ci wypożyczenie motocykla BMW GS 1300, 1250, 900, a nawet 850. Myślałem początkowo, że to zależy od pojemności właśnie motocykla, ale raczej nie, bo inne motocykle innych marek w tejże pojemności można wypożyczyć, mając krócej prawo jazdy, natomiast tych marek akurat nie. I myślę, że to wynika z ceny tych motocykli. Praktycznie w każdej wypożyczalni na Maderze otrzymujesz z motocyklem kurtkę, kask otwarty, rękawiczki i kufer centralny. Możesz także zabrać ze sobą własne ciuchy z kraju, ale to się wiąże z wykupieniem dodatkowego bagażu w samolocie, co może przedrożyć koszty. Mnie udało się wybrać inną opcję, o której Wam za chwilę powiem. Przejrzałem wiele stron wypożyczalni z Madery i wybrałem wypożyczalnię Viva Madeira, ponieważ jej interfejs był najbardziej przyjazny, a cena była ukształtowana tak, że w niej zawierało się już wszystko, więc nie było jakichś niepotrzebnych komplikacji, dywagacji i przemyślania różnych opcji. Tak więc z zaledwie 7-miesięcznym prawojazdem pozwolono mi wypożyczyć Hondę NX500, która poradzi sobie w górzystym terenie Madery. Kurtkę, kask i rękawiczki przywiozłem swoje z Polski, dlatego że mogłem to zrobić. A mogłem dlatego, że szukając tanich lotów mogłem zabrać bagaż podręczny, w który te rzeczy by nie weszły. Natomiast ja posiliłem się normalną wycieczką, pobytem w hotelu, wykupionym na portalu, jednym z portali internetowych sprzedających wycieczki zagraniczne i tu udało mi się kupić pobyt w hotelu ze śniadaniem, z bagażem powiększonym o bagaż rejestrowany 23-kilowy, gdzie mogłem swobodnie włożyć kask, rękawiczki, kurtkę, spodnie, no i jeszcze kilka innych fajnych rzeczy. Pokój hotelowy w hotelu nie najświeższej młodości nie olśniewa swoją czystością, jak też luksusem. Myślę, że ze 3 gwiazdki dałbym mu, ale nie o to chodzi w tej podróży. Bywałem w lepszych, bywałem w gorszych, a tu zobaczcie cały jego wizerunek, przestrzeń. Jest obszerny, to fakt. Dlatego nie sprzątam tego mojego motocyklowego bałaganu, żebyście mogli zobaczyć, że się mogłem z tym wszystkim rozłożyć tutaj elegancko. Za to
Jego położenie jest rewelacyjne. Widzę jakiś wycieczkowiec, nawet dwa, które w nocy pięknie świecą i widzę Funchal w całej jej okazałości na tym wzgórzu. Tam widzicie również te jadące kolejki górskie Transatlantico? Telemerico. Taka podróż od dołu od oceanu, tam na samą górę, w chmury, w mgły, które tam się znajdują, trwa około 15 minut, zjazd tyle samo i kosztuje to 20 euro. Byłem, bo nie tylko motocyklowe atrakcje możemy tutaj przeżywać, możemy również pobawić się w inny sposób, kiedy pogody nie ma być. A dzisiaj ma być pochmurnie i być może troszeczkę popadać. No dobra, mamy za chwilę 10. O 10 mam umówiony odbiór motocykla. No jestem ciekaw, jak to się odbędzie. Jestem ciekaw tych dróg, które mnie tu czekają, tych widoków, tego wszystkiego. Ogólnie tego wszystkiego, co mnie czeka. Excuse me, Przepraszam, tak. are you from Witaj, Viva dobrze. Madeira? Yes. Dzień dobry, Hello. jesteś z Viva Madera? Hello. Tak, witaj. Turawik. Everything alright? Yes. Wszystko w Thank porządku? you. Tak. First time in Tak, Madeira? dziękuję. Pierwszy Yes. raz w Maderi. Not first time Tak. in motorbike. I Tak, guess. nie pierwszy raz w Not, motocykle. Nie, nie. Okay, so you have the driving license with W porządku. Yes. Więc posiadasz prawo jazdy, tak? A także identyfikacja pola, Yes. zgadza się, prawda? It's ID. To identyfikacja. Tak. Licencja. So you have no limit for distance? Więc nie masz Okay. granicy Gas dla is full? facetów, Gas jest is pełny, full. musisz go odzyskać. The price is 160. Cena jest Can you book 160, to online? ta sam rocznik The online. deposit is Depozyt jest 500 500. euros. And Euro? your maximum... Deposit? Depozyt. This is the rental. Jest to forma pożyczki, którą zaraz tutaj odnotuję i Wait, która right here, podniesie the ogólne credit, saldo you let me check. gotówkowe. All the time with you? For Musisz trzymać te kopii This is cały the proof czas z that you sobą. rented. Oficjalnie to dowód, że wynajął pan motor OK. Więc lock? żeby zamknąć, to jest taka strona. Masz tu ten przycisk, żeby zabrać cię w ten sposób. Ravi udzielił jeszcze kilku wskazówek, wszystko przebiegło sprawnie i szybko, You do like this? po czym przekazał już mi motocykl. Trwało to zaledwie 5 minut. Make pressure with it. No i wypożyczyliśmy motocykl. Tak, jesteśmy obecnie w Funchal, stolicy Madery. Miasta i wyspy, gdzie 5 lutego 1985 roku urodził się ten oto gość, którego wszyscy znamy. Mieszkał tu w ubogiej dzielnicy Santo Antonio, gdzie w wieku 12 lat wyjechał do Lizbony, by kontynuować swoją karierę piłkarską. Dzisiaj na wyspie Funchal Ronaldo posiada ekskluzywny dom. Być może uda mi się go znaleźć. A teraz wyjeżdżamy z Funchal. Jestem troszeczkę przejęty, bo motor świeży, nowy, znaczy nowy z wypożyczalni, dla mnie nowy. Jest to Honda NX500. No a jak ostatnio cały sezon jeździłem Hondą NC750X, która jest w DCT na automacie
No i no, musiałem się znowu przesiąść na manuala. I jest to pewne utrudnienie przez chwilę. Ale generalnie no, motocykl trzeba poznać, się wjeździć w niego trochę. No i co zauważyłem, no tu jest bardzo dużo różnicy wzniesień. Teraz też jedziemy pod dość stromą górkę, ale to nie jest kłopot. Kłopotem jest sam ruch miejski, gdzie wjeżdżasz pod górę, stromą bardzo górę i masz stop i tam się trzeba zatrzymać. No i z tego wzniesienia ruszyć. No oczywiście na kursie na prawo jazdy mieliśmy wszyscy ruszanie ze wzniesienia, ale wzniesienie tamto, a to tutaj to jest po prostu to jest po prostu niebo a ziemia. No teraz w niebo jadę, no. Ale no widok po prawej. Ajej. I wbrew pozorom jest parno, kiedy się stoi gdzieś tam na dole, ale jadąc motocyklem jest chłodno dość, bo tu dość mocno wieje. No teraz się wspinam pod taką górę, że to no frajda niesamowita. I powiem wam, że tutaj automat byłby znacznie fajniejszy przy tej redukcji tych biegów. No, byłoby więcej frajdy z odbierania tego co w koło, a nie kłopotania się tutaj. O. I stoimy pod górę za samochodami, ale to wzniesienie jeszcze nie jest tak znaczne. Tu jakiś autokar. O i rusz. Super. Ufam w to, że tutejsi lokalni kierowcy tych autobusów znają te drogi, jeżdżą dość pewnie i może warto się ich trzymać, tylko no wiecie jak to jest jechać za kimś, prawda? Motocyklem. Chyba nikt z nas tego nie lubi. No kolejna rzecz, specjalnie na ten wyjazd przywiozłem kamerę 360 stopni, gdyż chcę z tego wyjazdu jak najwięcej wyciągnąć. Dla siebie i dla was w sumie. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jestem tu drugi dzień taki pełny i wczoraj pojechałem na przylądek Świętego Wawrzyńca. Gdzie ja mam jechać teraz? Tam czy tam? Ja najwyżej mnie pokieruję jeszcze raz. No, pomyliłem drogę. A nie, chyba nie. O czym to ja? Jestem drugi taki pełny dzień. Wczoraj byłem na przylądku Świętego Wawrzyńca. No bardzo piękne widoki i ja już wiem dzisiaj, że polecam Maderę jako
miejsce, no takie bardzo atrakcyjne dla motocyklisty. Bardzo. To ja go wyprzedzę teraz. Nawigacja też pomaga ocenić, co przed nami będzie. Zresztą bez nawigacji to tutaj się przynajmniej w tym Funchal nie da poruszać, bo ja bym zgubił hotel za każdym razem, kiedy się tylko z niego ruszyłem. Tak jest tutaj ten ruch zorganizowany. Myślę, że po kilku dniach można się byłoby rozeznać topograficznie w tym mieście. Teraz się wspinamy tam na górę cały czas. Wczoraj tam jechałem kolejką linową, teleferico. I znowu piękny łuczek. No jedno jest pewne, że zakręty są cudowne tutaj, natomiast z prędkości ogromnych tutaj nie będzie się osiągać, przynajmniej nie na tych lokalnych drogach. Wczoraj jechałem taką szerszą drogą i no tam około 100 km na godzinę można było pojechać, choć ograniczenia były do 90 i wyższych nie widziałem. 80, miejscami 60. Ale bardzo fajnie. No jest pogoda. Trochę się przestraszyłem pierwszego dnia, bo padało. Drugiego dnia chciałem wyjeżdżać, pada. Mówię, poczekam. Ciepło jest, 25 stopni, ale jest też tutaj pełnia jesieni. Niebawem zima i liście też już tu opadają. Wczoraj nieopodal teleferico i ogrodu botanicznego tu się... Aha, to jeszcze za chwilę. No, opadnięte, zmoknięte, mokre liście no, powodowały, że no, nie chcielibyśmy na takie coś wjechać motocyklem. O, ale teraz za chwilę będą piękne. Dojechałem na najwyższy szczyt Madery, Pico de Areiro, 1818 metrów nad poziomem morza. To szczyt, na który można dojechać motocyklem, dlatego jest najwyższy. Jest jeszcze jeden, ale tam już dojechać się nie da. Sama wyspa, jak widzicie, piękna i naprawdę nieprzewidywalna ze zmienną pogodą. Mało popularna wśród motocyklistów. Dlaczego? Dlatego mi się wydaje, że każdy, kto rozważał tutaj przyjazd, patrzył na mapę i widział 70 km szerokości, 22 km wysokości. Mówi, przyjadę na jeden dzień, co ja tu będę więcej robił. A ja wam daję słowo, że tu jest co robić przez kilka dni. Motocykl miałem wypożyczony na 4 pełne doby. Każdego dnia wyjeżdżałem o 9 rano, wracałem o 18-19. Kilometrów zbyt wiele nie zrobiłem, ale jest tu co robić. Uwielbiam to nagrywanie. No ale nieraz trzeba dubla zagrać, bo się dźwięk nie nagra, bo coś zaszwankuje i jest po prostu problem. Chciałem polatać dronem, ale uznałem, że za bardzo tu wieje i nie będziemy mogli tylko w jedną stronę moglibyśmy tutaj latać, bo tam są radary. To jest jeden temat. Drugi temat to to, że wieje i kolejny, że będę jeszcze dzisiaj w kilku fajnych co najmniej miejscach, w których będzie coś fajnego z drona do pokazania. Z parkingu pod Pico de Areira ruszam do Doliny Zakonnic, a może do Doliny Czarownic. Tylko pytanko moje brzmi,
Czemu jestem taka gapa? I nie wyciągnąłem sobie rękawiczek. Z motocykla jestem zadowolony. Wszystko to funkcjonuje ok. W najlepszym porządku. Nadaje się na te drogi. Prędkości tu wielkich, mocy nie potrzeba naprawdę. Ten motocykl ma 47 bądź 48 koni i tyleż samo newtonometrów. Więc właśnie, kurwa, teraz się tu wypchać pod tą górkę i to jest ten problem na tych Maderach. O matko. No tak z siedzenia to nie dam rady. No, jeszcze istnieje opcja poproszenia kogoś, prawda? Oj, to targanie to jest masakra tutaj. Okej. Jesteśmy gotowi do jazdy. I zawsze się umorduję. Dobra, rozpoczynaj nawigować. Chińskie rękawiczki. O matko. No dobra. No i se teraz papka stanęła fajną. To ruszanie pod te górki, kurwa, na tych stopach. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Dość trudna sprawa. Ale jak już jedziesz, to jedziesz. O, patrzcie na te chmury w dole.